Witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie makaronu tagliatelle z boczkiem oraz szparagami. Zapraszam, oglądajcie. Zacznę od ugotowania makaronu. Do wody, która właśnie się gotuje, wsypuję najpierw łyżkę soli, łyżkę oliwy z oliwek oraz 250 g makaronu tagliatelle. Makaron, jak widzicie, zaczyna się gotować. Gotuję go akurat 6 minut. Takie jest wskazanie na opakowaniu producenta. Zawsze zostawiam makaron do gotowania o 1 minutę dłużej. Jeżeli lubicie al dente, to musicie sami dostosować długość gotowania do własnych potrzeb. Zacznę od przygotowania szparag. Szparagi, jak widzicie, są umyte. Szparagi obrywam w miejscu tych twardych końcówek. One same bez problemu się łamią. Robię tak z każdą szparagą. Widzicie, jak ta twarda końcówka ładnie odchodzi. Zielonych szparag nie obieram. Następnie kroję je tak na około 2 cm długości. Przy czym zostawiam całe końcówki. Tak, szparagi, jak widzicie, zostały pokrojone. Teraz pora na przygotowanie boczku. Do tego dania potrzebna jest ilość całego pęczka, czyli 500 g szparag. Poza tym użyję 150 g boczku wędzonego w plastrach. Boczek kroję dosyć cienko. Boczek pokrojony. Następnie kroję 2 ząbki czosnku. Czosnek kroję drobno, w kostkę lub plasterki. Jak widzicie, makaron się gotuje. Jeszcze poczekamy około minuty i będę go odsadzać. Natomiast na drugiej patelni podsmażam boczek. Boczek smażę około 5 minut do wytopienia się tłuszczu, nadmiaru tłuszczu i uzyskania chrupkości. Boczek się przypieka, a ja tymczasem odcedzam makaron. Pozostawiam pół kubeczka wody z gotującego się makaronu. Może będzie potrzebny do sosu. Przemieszajcie co jakiś czas boczek, żeby Wam się nie spalił, a podsmażył w miarę równomiernie. Tu już wyłączam i odcedzam. Makaron pozostawiam w garnku. Na tym etapie dodaję szparagi. Zmniejszam trochę gaz i podsmażam do uzyskania miękkości przez szparagi. Około 10-15 minut. Zobaczcie, jak pięknie już wyglądają. Sprawdzimy, czy są już miękkie. O, jeszcze 2 minuty. Następnie dodaję 2 ząbki pokrojonego czosnku. Ale pachnie.
i boczkiem, i czosnkiem zaczyna pachnieć. Dodaję 70 ml śmietanki, kremówki 30%. I dodaję 2 łyżki wody z gotującego się makaronu. Następnie dodaję pieprz oraz ścieram gałkę muszkatołową. Jeżeli uznacie, że jest zbyt mało słone, to możecie dodać jeszcze sól. Ja nie dodaję, ponieważ mam słony boczek plus został posolony wcześniej makaron. Jeszcze trochę wody. Ale pachnie. I tak 2 minuty jeszcze niech się podsmaży. Przekładam makaron na patelnię. Wszystko razem mieszam. Na koniec ścieram jeszcze 50 gramów parmezanu. Zobaczcie, makaron wygląda. A jak pachnie. Teraz przełożę na talerz. I trochę boczku. I jeszcze szparagi. Możecie posypać pietruszką lub kolendrą. Ja użyję kolendry. Zobaczcie, gotowe. Teraz pora sprawdzić, jak smakuje. Zobaczcie. Makaron tagliatelle z boczkiem, ze szparagami, z dodatkiem kolendry gotowy. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.